serdecznie. Dzisiaj chciałem jeszcze opowiedzieć Wam jakiś epizod. Też z internatu, jako w internacie mieliśmy dyżury na stołówce. Najgorszy jako kelnerzy i też jako ci, co odbierają no te wiecie, te resztki jedzenia. Odbiór to się nazywało, to była najgorsza fucha, bo tam musiałeś siedzieć do końca, aż wszyscy zjedli i te resztki jak wyrzucałeś z talerza, to niezbyt ładnie to wszystko wyglądało. Od czasu do czasu jakiś gar trzeba było też umyć. No i wiecie, no i na kolację były jajka. Były jajka na twardo gotowane, były tak twarde jajka, że aż żółtko było zielone. Musiało być dobrze ugotowane, wiecie, żeby żółtko było zielone, żeby nie zarazić dzieciaków, czyli nas, salmonellą, nie? No i te ludzie nie jedli tych jajek, po prostu zwracali te jajka. A ja obcinałem te dupki od jajka, wycinałem oczka, noski i inne takie rzeczy. Robiłem takie buźki z tych dupek od jajek i przyklejały się, elegancko się przyklejały na kafelki, na ścianę, na kafelki sobie przyklejałem i zrobiłem sobie taką ładną kolekcję tych buziek i nagle ciotka to zobaczyła, że się wygłupiam i robię sobie tam taką tego i chwyciła taką starą szmatę śmierdzącą i do mnie: ty cieloku jeden! I tą szmatą sru. Dostałem na pysk tą szmatą, takim teptuchem śmierdzącym. Tydzień czasu nie mogłem umyć tego, czułem, gdzieś mi to wlazło do nosa, do mózgu, gdzieś ten smród tego teptycha, możecie sobie wyobrazić, taki smród zgniłej, starej szmaty. Taką miałem przygodę z ciotkami, bo tak kucharki były nazywane u nas w internacie. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.